Witajcie kochani, jak zwykle widzę Was serdecznie na kanale Barwy Zdrowia. Janusz Dąbrowski, gospodarz tego programu, czyli Janusz Dąbrowski. Słuchajcie, o czym dzisiaj będzie mowa i o kim też? Otóż będzie mowa o autyzmie. Tak szczątkowo oczywiście, ja nie jestem lekarzem, wiecie doskonale. Nie zajmuję się leczeniem, zajmuję się profilaktyką zdrowotną, propagowaniem zasad profilaktyki zdrowotnej, bardzo szerokie konteksty, a więc dożywianie organizmu, czyli suplementacja także polami magnetycznymi, terapeutycznymi, o pasmach terapeutycznych, picie czystej wody, ale jakiej wody? Specjalnie przystosowanej do organizmu, czyli również kompatybilnej z ludzkim organizmem i tak dalej. Dodatkowo oczywiście całe spektrum, powiedzmy, działań antystresowych, rozwoju osobowego, rozwoju duchowego i tak dalej. Wszystkich tych aspektów życia, które nam po prostu ludziom służą. To jest profilaktyka zdrowotna. Człowieka nie da się podzielić na poszczególne organy. Jesteśmy całością, również z naszą psychiką, czyli z naszym umysłem, z naszym duchem wewnątrz. Przecież te nasze ciała to są kosmiczne skafanderki, takie pojazdy, w którym jesteśmy my zamknięci, w które się przebieramy. Jak koszulkę, dzisiaj mam taką właśnie pamiątka po Skorpionsach. Byłem akurat na koncercie swego czasu na Stadionie Narodowym kilka miesięcy temu. Eee, Jest 2025 rok, zaznaczam. A więc to było w ubiegłym roku, nieważne. Mogę za chwilkę tę koszulkę zdjąć, przebrać się w garnitur, sweterek, coś innego, ale ciągle w tym garniturku, w tym sweterku, w tej koszulce jest Janusz. Tak samo to dotyczy ta sama zasada i was. Mówimy, ale ma fajne ciałko, ale zobacz, ta laska, ale ma fajne ciałeczko. Laska ma ciałko. Nieraz o tym mówię, czyli Marysia, Zosia, jakieś tam inne, Agnieszka, Ania ma piękne ciałko, czyli ciało ma Agnieszkę, a nie Zosię, czy Agnieszka, Zosia, a nie ma ciało. Tak samo dotyczy tych chłopaków. A więc jesteśmy pewną całością z naszymi stanami emocjonalnymi i tak dalej. Temu poświęcony jest ten kanał, i o tym doskonale wiecie. I bardzo dziękuję Wam za wszelkie Wasze reakcje. Z góry już też Was proszę o ewentualnie subskrypcje, lajki, o dzielenie się po prostu linkami do tych audycji i tak dalej. Na zakończenie znowu Was o to poproszę, tak proszę z góry, bo czasami w ferworze później człowiek zapomni, a Wy też możecie zapomnieć, więc na wszelki wypadek. Więc o czym dzisiaj? O autyzmie. I tutaj posłużę się słowami Roberta Kennedy'ego Juniora, który w obecnym, że tak powiem, rządzie USA pełni bardzo ważną rolę. Swego rodzaju ministra zdrowia, człowieka zajmującego się Departamentem Zdrowia. On od wielu lat budzi kontrowersje, jego wypowiedzi, ale dla mnie nie jest kontrowersyjny kompletnie. Natomiast panu Robertowi Kennedy'emu różni spece medialni usiłują przyprawić tak zwaną drugą gębę, opluć go, zaszczuć i tak dalej, ale on nie jest w ciemię bity, wie co wie, przemyślał sobie parę spraw i pewne rzeczy, w gruncie wiele z tego, co on mówi, to jest kompatybilne z moim sposobem rozumowania, myślenia i dochodzenia do pewnej prawdy. Dlaczego mamy taki wysyp autyzmu? Wysyp w rodzaj epidemii już autyzmu. Będziemy jeszcze o tym mówić. I teraz słuchajcie, ja nie będę w tej chwili mówić, co to jest autyzm, bo to nie ma sensu. Jeżeli zechcecie, to wygooglujecie to sobie, napiszecie autyzm albo co to jest autyzm i tak dalej. Każdy z Was będzie wiedział. Natomiast myślę, że wielu z Was spotkało się już z tym zjawiskiem wśród dzieci swoich znajomych, może bliskich, i w związku z tym, dlaczego dochodzi do autyzmu. Oczywiście dyżurnym chłopcem do bicia są geny. I jeżeli jest, wielokrotnie ja nieraz mówię przy okazji omawiania jakichś różnych problemów zdrowotnych, dlaczego geny, dlaczego kiedyś, 50-100 lat temu nie było takiej choroby, takich
pandemii dosłownie w niektórych dziedzinach, na przykład cukrzycy typu 1, typu 2, miażdżycy naczyń krwionośnych i wielu, wielu innych, a nie były tylko, nie było to przebadane tak dokładnie. Dzisiaj mamy znacznie lepsze możliwości stawiania diagnoz, badań i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tu używać brzydkich słów oceniających wypowiedzi tego typu ekspertów w cudzysłowie, ale jakoś tak jest, że jeżeli porównujemy choroby nowotworowe, to jeszcze 100 lat temu w Stanach 1 na 80 parę chorych osób, to jedna miała, znaczy przepraszam, chyba w granicach, w podziale na kobiety, mężczyzn, to się przejawiało mniej więcej około średnio 1 na 90 osób, 80 potrafiła zachorować na nowotwór, a dzisiaj jaki jest ten stosunek? Tragiczny. Tragiczne liczby. W Polsce na nowotwory na przykład zachorowuje rocznie praktycznie 100 tysięcy ludzi, 200 tysięcy ludzi umiera. Za 35, znaczy za 15-10 lat, czyli w roku 2030, 35, 40 będzie zachorowań w Polsce 300 tysięcy, takie są prognozy, z tego będzie umierać 150 tysięcy. To oznacza, kochani, oczywiście, że to jest wina genów, bo te geny są coraz gorsze w ogóle. I to jest, przyczyniają się do tego raka, ale też do wielu innych chorób, a więc geny również są oskarżane o spowodowanie autyzmu. I teraz przejdźmy do rzeczy, udostępnię, kochani, bo ta audycja jak zwykle, jak bardzo często to bywa, jest zrobiona na podstawie pewnego artykułu. Tym artykułem jest, posłuchajcie, artykuł bardzo ciekawy na platformie The Defender, Children's Health Defense. A więc chodzi o obronę dzieci, tak prawdę mówiąc, o obronę zdrowia dzieci. A więc mamy tutaj akurat kwiecień, 16 kwietnia 2025 roku, wczesny, znaczy świeży dość artykuł i tak dalej, wypowiedź właśnie Roberta Kennedy'ego. Rzecz jasna, link do tego artykułu i do oryginału znajdzie się w opisie audycji. Natomiast jeżeli skopiujecie po prostu ten tytuł, wrzucicie to na Google, wyszukiwarkę Google, to znajdziecie ten artykuł i dacie tylko komendę tłumacz tekst i sprawa załatwiona. I tutaj mamy w takim razie gotowy tekst. Ja tylko, posłuchajcie, dam po prostu jeszcze może zwiększę czcionkę lekko i tak dalej. Ale 16 kwietnia 2025 rok, stany zdrowia, taki dział. Geny nie powodują epidemii. Kennedy ostro krytykuje media za zaprzeczanie epidemii autyzmu. Obiecuje zbadać czynniki środowiskowe. Jestem za tym, kochani. Począwszy od dnia narodzin dziecka, kiedy się dziecko rodzi w szpitalach, to co temu dziecku jest podawane? Czy surowica, która miałaby zabezpieczyć je przed jakimiś, nie wiem, wirusami, bakteriami, czy też szczepionki, które mają zwiększyć jego odporność, kiedy jego układ odpornościowy nie jest jeszcze przygotowany do niczego, tak prawdę mówiąc. Więc jak może ten układ odpornościowy uczyć się na bazie tego, co mu podadzą do ciała? Dobrze. Sekretarz Robert Fitzgerald Kennedy Jr. wezwał dziś Narodowe Instytuty Zdrowia do wydania od 10 do 20 razy więcej na badania nad genetycznymi przyczynami autyzmu niż na środowiskowe. Powiedział, że chyba być może to jest jakiś skrót, nie wiem dokładnie o co tu chodzi, udostępni granty naukowcom, uniwersyteckim i innym osobom na badania nad środowiskowymi przyczynami autyzmu. I teraz, kochani, jeszcze jedna sprawa. Ponieważ to tłumaczenie jest przy pomocy translatora, więc translator nie zawsze, ta sztuczna inteligencja rozumie dokładnie o co chodzi, więc okazuje się, że zrozumiałem z tego, że wydaje się dzisiaj 10 do 20 razy więcej na badania nad
genetycznymi przyczynami autyzmu niż nad wpływem środowiska. No więc zwrócił się do tych wszystkich naukowców, że udostępni pieniądze na badania nad środowiskowymi przyczynami autyzmu. Autorka Brenda Baletti. I teraz posłuchajcie, sekretarz Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej USA, czyli HHS, już teraz wiemy, Robert Kennedy Jr. skrytykował dzisiaj media głównego nurtu za forsowanie narracji, że rosnąca liczba zachorowań na autyzm, czy tylko w Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce również, jest po prostu wynikiem lepszej diagnostyki, bo tak twierdzi ogół medycyny i tak zwanych specjalistów, dziennikarzy i tak dalej. Lepiej się wykrywa, szybciej się wykrywa. Tak jak będą odbiegnięcia ciągle, będę mi robił dygresję. Mam tutaj na półce książkę, no, przy okazji reklama będzie, rzecz jasna, te książki, czy można uchronić się przed chorobą nowotworową, moja książka. I między innymi, jak pisałem o nowotworach, to też znajdowałem tego typu, kochani, teksty, że nie to przesada, że jest taki rozwój chorób nowotworowych. To wynika jedynie z lepszej diagnostyki, bo możemy wcześniej tą chorobę zdiagnozować, wykryć i wcześniej leczyć. Ale na ten temat mówię bardzo dużo w playliście Nowotwory, zapraszam, więc nie będziemy się tu na tym skupiać. Cytat z Roberta Kennedy'ego. Myślę, że jedną z rzeczy, od których musimy się dziś uwolnić, jest ideologia. Ideologia. Zgadzam się z tym, że diagnoza autyzmu, że wzrastająca częstość występowania autyzmu to po prostu artefakty lepszej diagnozy, lepszego rozpoznania lub zmiany kryteriów diagnostycznych. Powiedział Kennedy na swojej pierwszej konferencji prasowej od czasu objęcia urzędu. Pamiętajmy, artykuł jest z 16 kwietnia 2025 roku. Departament Zdrowia i Opieki Społecznej zwołał konferencję prasową, aby podzielić się wynikami najnowszego badania Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom CDC na temat rozpowszechnienia autyzmu, opublikowanego wczoraj, czyli 15 kwietnia 2025 roku. Szacuje się, że w 2002 roku, przepraszam, w 2022 roku u 1 na 31 dzieci 8-letnich zdiagnozowano zaburzenia ze spektrum autyzmu w porównaniu z 1 na 36 w 2020. Czyli w ciągu 2 lat zwiększyła się liczba dzieci, u których stwierdza się autyzm. Wynika to z najnowszego raportu Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, przepraszam za moją angielszczyznę, mogę to nieprawidłowo przeczytać, opublikowanego co 2 lata. Ogólnie rzecz biorąc, częstość występowania autyzmu wśród dzieci w USA wzrosła o około 17% między 2020 a 2022 rokiem, w ciągu 2 lat, kontynuując trwający od dziesięcioleci trend wzrostowy. Główne media odpowiedziały jednomyślnie na wczorajszy raport, zaprzeczając, że autyzm jest epidemią i podwajając argument, że rosnące wskaźniki są po prostu wynikiem lepszej diagnozy. Washington Post nazwał 17% wzrostem małym, a The Hill określił go jako nieznaczny. 17%, żeby to było 1,7%. 17 blisko 20 mógłbym powiedzieć, prawie 1/5, tak? Kennedy odpowiedział dziś, że wzrosty wskaźników są realne i każdego roku następuje stały, nieustanny wzrost. Kennedy powiedział, że chociaż niektórzy ludzie mogą być genetycznie predysponowani do autyzmu, to do wywołania tej choroby potrzebna jest ekspozycja na czynniki środowiskowe.
I to samo, kochani, jest na przykład z nowotworami. Te nowotwory, które zagrażają kobietom, nowotwory piersi, wynikające z genów BRCA1, BRCA2. Pisałem o tym, jeszcze raz powtarzam, w tej mojej książce. W playliście nowotwory mam artykuły z The Lancet czy jakichś innych periodyków, gdzie proch i pył już kilka lat temu rozbito mit o tym, że to geny powodują raka piersi. Geny mogą predysponować, ale musi się zadzieć jeszcze od kilkudziesięciu do kilkuset czynników równolegle, włączyć się, że tak powiem, takich zapalników, żeby doszło do tak zwanej ekspresji po prostu genów. Kennedy dodał, to zaprzeczanie epidemii stało się cechą charakterystyczną głównego nurtu mediów i obiera się na branżowej kaczce. Oczywiście są ludzie, którzy nie chcą, abyśmy przyjrzeli się narażeniom środowiskowym. Kennedy udostępnił dane z innych wcześniejszych badań nad rozpowszechnieniem autyzmu, w tym badania z 1987 roku z północnej Dakoty, w którym naukowcy próbowali zidentyfikować każde dziecko z autyzmem w tym stanie. W 1987 roku 330 na milion dzieci, u 330 na milion dzieci zdiagnozowano autyzm. Dziś jest ich 27 777 na milion, powiedział. I tu cytat. Jeśli przyjmiesz narrację negacjonisty epidemii, czyli nie, epidemii nie ma, musisz uwierzyć, że badacze z Dakoty Północnej przeoczyli 98,8% dzieci z autyzmem. Przepraszam, nie wyłączyłem wcześniej. Bardzo przepraszam Was, ale czasami tak się zdarza. Nie wyłączyłem komórki. Teraz, kochani, muszę tutaj wyłączyć sobie telefon. Przepraszam Was bardzo, dźwięki, wibracja, już wyciszam. Tak czasami się zdarza. A więc, jeśli przyjmiesz narrację negacjonisty epidemii, musisz uwierzyć, że badacze z Dakoty Północnej przeoczyli 98,8% dzieci z autyzmem, dodał Kennedy. Tysiące głęboko upośledzonych dzieci było w jakiś sposób niewidocznych dla lekarzy, nauczycieli i rodziców. Lekarze i terapeuci w przeszłości nie byli głupi, dodał Kennedy. Nie przeuczyli wszystkich tych przypadków. Kennedy, bardzo słuszna uwaga. Kennedy podkreślił również, że wysoki i rosnący odsetek dzieci zdiagnozowanych z autyzmem to ciężkie przypadki. W komunikacie prasowym z wtorku HHS przedstawiło konkretne liczby. Wzrost częstości występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu nie może być przypisany wyłącznie rozszerzeniu diagnoz o dzieci o wyższym poziomie funkcjonowania. Wręcz przeciwnie. Odsetek przypadków autystycznych z wyższym IQ, czyli ilorazem inteligencji, wyższym nieco niż 85, stale spadał w ciągu ostatnich 6 raportów do 36,1% w badaniu w porównaniu z rokiem 2022. Prawie 2/3 dzieci z autyzmem w najnowszym badaniu miało ciężką lub graniczną niepełnosprawność intelektualną. Czyli chodziło o iloraz inteligencji. Wiemy więc, jakie są dane historyczne i jakie są dane dzisiejsze. I nadszedł czas, aby wszyscy przestali przypisywać to ideologii zaprzeczania epidemii, powiedział dziś Kennedy. Wezwał Narodowe Instytuty Zdrowia do wydawania od 10 do 20 razy więcej na badania nad przyczynami. Tu znowu jakieś najprawdopodobniej błędne wytłumaczenie. Chodzi o to, żeby przestać się badać te przyczyny genetyczne i zacząć wydawać 10 do 20 razy więcej pieniędzy na wpływ badań środowiskowych.
i obiecał, że pod jego kierownictwem to się zmieni. Bo wcześniej wydawano znacznie więcej pieniędzy na badania nad przyczynami genetycznymi niż środowiskowymi, bo to było coś nowego. Tak się dzieje w pracach naukowych, proszę Państwa. E, Przyznawane są granty, bo jest jakiś tytuł, jakieś trudne badania i tak dalej. I naukowcy się klepią, powiedzmy, te badania, które nic nowego kompletnie czasami nie wnoszą, ale przy tym jest praca badawcza. Zamiast zastanowić się, pójść prostszą ścieżką. Jaki wpływ na przykład jest przepraszam, nie żywności, produktów do jedzenia na przykład na iloraz inteligencji. A są badania Patryka Holforda, książka Smak zdrowia na przykład. Powiedział, że kierowany przez niego resort udostępni granty naukowcom uniwersyteckim i innym osobom na badania nad przyczynami środowiskowymi autyzmu. Cytat. Ludzie będą wiedzieć, że mogą badać i postępować zgodnie z nauką, bez względu na to, co ona mówi, bez obawy, że zostaną ocenzurowani, poddani gaslightingowi, uciszeni lub pozbawieni licencji. To choroba, której można zapobiec, powiedział Kennedy. Wiemy, że to narażenie na czynniki środowiskowe. Musi tak być. Geny nie powodują epidemii. Jeden z autorów badania CDC i główny badacz ośrodka badania autyzmu w New Jersey, Walter Zachorodny z Rutgers Medical School, dołączył do Kennedy'ego na konferencji prasowej. Zachorodny powiedział, że autyzm należy traktować jako pilny kryzys zdrowia publicznego. Zachorodny powiedział, tu cytat, jest większa świadomość autyzmu, ale większa świadomość autyzmu nie może być przyczyną wzrostu niepełnosprawności, takiej jak autyzm, o 300% w ciągu 20 lat. To właśnie widzieliśmy w New Jersey. To wskazuje wczorajszy raport CDC. I to właśnie moim zdaniem pokażą przyszłe raporty epidemiologów. Zachorodny powiedział, że wiele danych zostało zebranych w ciągu 20 lat, wskazujących, że epidemia, tsunami lub wzrost liczby przypadków autyzmu jest znaczący. Jednak nie poczyniono żadnych rzeczywistych postępów w zrozumieniu czynnika ryzyka środowiskowego. Brian Hooker, dyrektor naukowy Children's Health Defense, powiedział portalowi The Defender, że jest bardzo zadowolony z reakcji Kennedy'ego na najnowszy raport na temat rozpowszechnienia autyzmu. Cytat z Briana Hookera. Skala epidemii autyzmu jest oszałamiająca, a argument o lepszej diagnozie jako przyczynie wzrostu zachorowań jest kompletną bzdurą i był obalany w nieskończoność. Sekretarz Kennedy wykazał swoje zaangażowanie w bezpośrednie zajęcie się tą kwestią. Czekam nie tylko na odpowiedzi, ale i na prawdziwe rozwiązania dotyczące tego, jak posprzątać bałagan stworzony poprzez poprzedni resort zdrowia w Stanach Zjednoczonych, które nie mogło mniej dbać o dzieci i dorosłych z autyzmem, dodał. I tu jest, słuchajcie, można obejrzeć konferencję prasową Kennedy'ego właśnie tutaj na temat autyzmu. Bardzo ciekawe po prostu artykuły, inne powiązane artykuły w The Defender. Przykładowo możecie akurat tylko podkliknąć i sprawa załatwiona. Zobaczcie, ile tego jest. Dzieci, szczepionki i autyzm. Czy nowa strategia prawna zakończy trwającą dziesięcioleci walkę o prawdę i sprawiedliwość? Myślę, że o tym będziemy jeszcze mówić. Tutaj autorka Brenda Baletti, doktor filozofii, jest starszą reporterką The Defender. Pisała i uczyła o kapitalizmie i polityce przez 10 lat w programie pisarskim na Duke University. Posiada doktorat z geografii człowieka z University of North Carolina w Chapel Hill i tytuł magistra z University of Texas Austin i tak dalej. Zatrzymuję udostępnienie.
Myślę, że warto zainteresować się tego typu publikacjami. W Polsce, słuchajcie, zaczyna być bardzo źle, coraz gorzej, coraz więcej jest dzieci autystycznych i znowu trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest? A dlaczego również coraz więcej dzieci cierpi na cukrzycę typu 1, znacznie trudniejszą niż cukrzyca typu 2. Cukrzyca typu 2 jest cukrzycą metaboliczną, która wymaga cały czas po stwierdzeniu najczęściej dostarczania insuliny, tak zwanej egzogennej, czyli z zewnątrz. Natomiast dzieciaki z cukrzycą typu 1 również muszą brać insulinę egzogenną, zewnętrzną, ale dlaczego ta granica, ja wielokrotnie już mówiłem w kilku audycjach moich na temat cukrzycy, że jeżeli powiedzmy 10-15 lat temu na cukrzycę typu 1 zapadały dzieciaki w wieku mniej więcej 8-12 lat, to teraz ta granica zaczęła przesuwać się w dół. Czyli zaczynają chorować dzieci w wieku 6-8 lat i coraz częściej nawet dzieci młodsze. Czytam artykuły, gdzie lekarze biją na alarm, mówią, co jest grane. Noworodki lub dzieci 8-miesięczne, 6-miesięczne zaczynają chorować na cukrzycę typu 1. A na czym polega cukrzyca typu 1? Na tym, kochani, że trzustka nie produkuje w ogóle insuliny. Żeby wysepki beta-trzustkowe, wysepki Langerhansa, które odpowiadają za produkcję insuliny, za wytwarzanie insuliny, te insuliny nie produkują, one ulegają dezaktywacji. Więc pytanie, wytłumaczcie mi fachowcy, i nie tylko mi, ale wszystkim moim gościom, wam kochani, co jest przyczyną tego, że u coraz młodszych dzieci trzustka ulega dezaktywacji i nie wytwarza insuliny. Czy jest ktoś, kto jest sensownie to wytłumaczy? Geny? To znaczy, że co? Coraz więcej dzieci rodzi się z jakimś defektem genów? Od kiedy? W ciągu kilku lat? Tak powiedziałem, grupa dzieci 8-12 lat, zapadały takie dzieci ewentualnie na insulinę, ale nie były to jakieś duże ilości. A teraz ta granica przesuwa się powiedzmy na wiek 6-8 i tych dzieci jest coraz więcej. I nawet właśnie takie malutkie dzieci, kilkumiesięczne, zapadają na cukrzycę typu 1. O co tu chodzi? Nie można tego skojarzyć z tym, co się podaje dzieciakom w pierwszej dobie życia. A co podaje się w pierwszej dobie życia? Cudowne eliksiry, które mają za zadanie wzmocnić odporność tych dzieci? Ale w jaki sposób? Bo ja rozumiem, że podaje się te eliksiry cudowne, szczypaweczki, jakieś tam zabite lub zdezaktywowane jakieś bakterie, czy wirusy, czy coś takiego i organizm podejmuje walkę, uczy się na tych słabych, po prostu słabych przeciwnikach. Ale organizm, czyli układ odpornościowy, uczy się w takim przypadku, kiedy ten układ odpornościowy jest wykształcony, ukształtowany, inaczej biorąc. Tymczasem, może się mylę, ja nie jestem lekarzem, ale opieram się na opinii kilku znajomych moich pediatrów, którzy mówią, że mniej więcej do 6 miesiąca życia ten układ odpornościowy jeszcze nie działa jak potrzeba. Bo między innymi jelito tego dzieciątka jeszcze nie funkcjonuje. I to trzeba zgrać z innymi rzeczami. Do 6 miesięcy to czym karmimy to dziecko? Czym mama karmi? Czy podaje już przecierane zupki, podaje mu schaboszczaka z kapustą i tak dalej? Czy to jest kolostrum w pierwszej dobie, pierwszych kilku dobach życia, czyli siara, a dopiero mleczko z piersi? Ewentualnie jakieś dodatkowe jakieś płyny i tak dalej? Czy od razu się podaje jakieś odżywki, przecierane zupki, Gerbera, nie Gerbera, jakieś inne historie? Ja już wyszedłem z tego czasu, kiedy miałem bardzo małe dzieci, kiedy robiłem przez sitko, przecierałem na przykład warzywa na przykład i tak dalej, gotowane dla moich dzieciaków. Więc mogę nie pamiętać, ale jak to jest, kochani? I przy okazji, czy te szczepionki, którymi na przykład nas obdarzano,
54. rocznik, wasz autor, wasz gospodarz. Czy te szczepionki z lat 50. to były takie same jak szczepionki dzisiejsze? Zawierały to samo, te same składniki. O tym warto chyba rozmawiać. Kochani, mamy problem, mamy wiele problemów. I teraz znowu, żeby wybrzmiało, znowu audycja może wam się wydać niektórym bardzo pesymistyczna i tak dalej. Nie, nic z tych rzeczy. Bo optymizm tym jest takie, że już o tym mówimy. Może się zdarzyć, że audycja wyleci. Warto byłoby, żebyście ją gdzieś tam być może ściągnęli sobie. Może się przyda. Może warto byłoby, żebyście po prostu przesłali link swoim znajomym i też gdzieś tam po prostu zarchiwizowali to w swoich komputerach. To taki pesymizm ewentualnie, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć. Ale my dzisiaj o tym mówimy. Jak mówimy, to możemy dochodzić do prawdy. I to jest optymistyczne. Zaczęły się konkretne działania. W Polsce jest coraz więcej ludzi, którzy to zaczynają rozumieć. Coraz więcej lekarzy o tym mówi. Jest Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy, które chcą zamknąć, zlikwidować. Też będziemy jeszcze o tym mówić, przyjdzie czas. Kto i dlaczego chce to Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy zlikwidować? Ale pesymizm powiedziałby, no właśnie, chcą zlikwidować. Optymizm mówi, ale my o tym mówimy i będziemy mówić coraz głośniej i nie pozwolimy na to. Prawdy nie da się zakryć, przysypać betonem. I to jest optymizm. Kochani, jeszcze raz życzę wam wszelkiego dobra, jak zawsze zresztą. I jeszcze raz proszę, tak jak na samym początku, ewentualnie o subskrypcję, o lajkowanie, o komentarze, bo to wpływa na pracę tych wszystkich narzędzi YouTube'owych. Mnie bardzo zależy na tym, żeby ta wiedza szła dalej. Nawet jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza, uważa, że nie mam racji, okej, ma prawo do tego, ale ja mam prawo do tego, żeby głosić to, co głoszę. Jeżeli ktoś ewentualnie nie wierzy w to, nie chce, nie ma wiedzy, albo uważa, że to jest bzdura, jakieś wymysły foliarzy i tak dalej, to niech da konkretne argumenty. Dyskutujmy. Ja nie roszczę sobie nie roszczę sobie pretensji do prawdy, jedynej prawdy objawionej. Uchowaj Boże. Nie jestem lekarzem, nie zajmuję się leczeniem, ale mam prawo mówić o zdrowiu. Bo moje zdrowie jest moim zdrowiem, tak samo jak wasze zdrowie jest waszym zdrowiem. Nikt za was nie zje zupy, waszej zupy, nikt za was nie połknie tabletki ewentualnie, jeżeli zachorowaliście i podejmujecie jakąś terapię i tak dalej, i tak dalej. A więc w tym zasadza się sprawa, że każdy z nas ma prawo również wątpić i zadawać pytania. Zadawajmy pytania, szukajmy odpowiedzi. Wszystkiego najlepszego. Papatki, trzymajcie się. Najlepszości dla was.